Miejscówka jest super, to trochę głośno. Ale zacznijmy od początku. Wraz z partnerem marzył nam się kamper, ale że nas nie stać, to zbudowaliśmy łóżko w naszym 20-letnim Renault Grand Scenic. Hop! Okay. Basically. Wow. Co do centymetra. Aktualnie pomieszkujemy w Niemczech, ale miałam kilka spraw do załatwienia w Polsce, więc postanowiłam zrobić z tego trochę dłuższą wycieczkę i zabrać Was ze sobą. Wygląda na to, że nie mogę tu rozpalić ogniska, więc szybka kolacja na smutno. Właśnie się okazało, że przez jakieś 10 minut gadałam do telefonu, który nie nagrywał. Ale takie rzeczy się chyba zdarzają. Proszę bardzo. Jeśli wrzucę Wam jakieś fragmenty tego, jak jem, to znaczy, że w trakcie edycji miałam bardzo dobry humor, bo normalnie byłabym tym zbyt zażenowana. Ale pamiętam, jak lata temu poznałam Irlandczyka, który przejechał rowerem z Europy do Hongkongu i zawsze miał przy sobie butelkę tabasco, bo mówił, że wszystko da się zjeść z odrobiną ostrego sosu. Nie mówię, że te wrapy są złe, ale nie ma tak dobry sos. Miałam przez chwilę jakieś towarzystwo, ale porobili sobie fotki i chyba odjeżdżają teraz. Póki jeszcze coś widać, zaczynam sweter na drutach, więc to jest hobby tego wyjazdu numer 1 i oglądam, co ja patrzę na YouTubie. Dzień dobry. Jest szron. Zimno. No ale cóż. Zrobiłam sobie wcześniej, zalałam owsiankę. To jest absurdalne jak chia nasionka, jak się je da czas. Misja na dzisiaj jakieś 6 godzin w trasie według Google'a. Jadę do kumpeli na urodziny. Nie mogłam nigdzie znaleźć przykrywki do garczka przed wyjazdem, więc chyba już powoli zaczynam się oswajać z tym, że mój content nigdy nie będzie estetyczny. W ogóle z tą kuchenką pierwszy raz w życiu zdarzyło mi się, żeby trzeba było to każdorazowo przy składaniu obrócić, bo inaczej się nie mieści w pokrowcu. Wiem, że dla wielu może to wyglądać żałośnie. 30-latka w starym gruzie, zamiast kupić porządny samochód, spać w hotelach, jeść w restauracjach. Ja natomiast widzę wolność. Jeszcze nie tak dawno marzyłam, by mieć własny samochód, by móc sobie pozwolić na zatankowanie do pełna i ruszenie przed siebie. Dla mnie to jest luksus. Zostało z 1,5 godziny, zaczynam już powoli odczuwać zmęczenie. Przerwę, kawusie chyba zrobię, poszydełkuję trochę, poddycham lasem. Mam taki trochę dylemat, bo trudno mi uwierzyć, że przez to ma przejść moja głowa. I jednocześnie nie chcę robić tego od początku. Mega mnie bawi to, że wszyscy wiemy, że aby nagrać scenki, jak gdzieś tam wiesz, idziesz się przechadzasz, rozglądasz, napawasz naturą czy coś, to trzeba tam najpierw podejść, ustawić sobie kamerę, a potem udawać, że się to tak casualowo robi, no chyba, że masz kogoś, kto cię nagra. A mimo to nadal to robimy, jest to takie cringe'owe. Zostały mi już praktycznie same plusy, ale jak już udaję, że jest super spacer w lesie, to będziemy udawać dalej.
Nigdy nie lubiłam poranków po imprezach. Kac, wszechobecny bałagan, niewyspanie. Dużo się zmieniło, gdy postanowiłam na jakiś czas odstawić alkohol. Zwykle początki imprez są trudniejsze. Niezbyt dobrze radzę sobie w dużych grupach. Alkohol zdecydowanie ułatwiał mi obcowanie z ludźmi, lecz niestety na dłuższą metę sprawiał, że nie musiałam stawiać czoła swoim słabościom. Teraz staram się wybierać odrobinę dyskomfortu w zamian za spokojne poranki bez kaca. Drobny plot twist. Niestety mój tryb życia sprawia, że często nie ma mnie w Polsce. Wielokrotnie, gdy bliscy potrzebowali pomocy, byłam na końcu świata i jeszcze nieraz się tak zdarzy. Dlatego, gdy jest okazja, to staram się być. Tym razem było to tylko malowanie kampera, ale jestem wdzięczna, że mogłyśmy spędzić to popołudnie razem. A potem zostałam sama na noc. Tell me when I'm getting tired and I need somewhere to begin. Mam winko zero, ale nie mam otwieracza. Mam totalne flashbacki z czasów, kiedy tak się otwierało wina, mimo że nie powinniśmy jeszcze wtedy pić win. Czy to się może udać? Chyba nie jest dobry pomysł. Asia, jeśli zepsuję ci nożyczki, to przepraszam. O. Sukces. Ale trochę się uświniłam. Fajnie. Zaraz będzie zachodzić słońce, więc już chyba dzisiaj nic nie nagram. Pokażę wam chociaż progres przez ostatnie dni, jaki zrobiłam na swetrze. Od ostatniego razu, jak wam pokazywałam, zrobiłam tyle. I wierzcie lub nie, ale ja się w to zmieszczę. Wielki powrót do Renówki. Pada trochę deszcz, ale mam do wykorzystania 2 dni i chyba jadę do Zakopanego. 3,5 godziny trasy. Uznałam, że mam wolną wolę i auto i czemu nie? Dostałam wczoraj okresu, więc trochę jestem taka byle jaka, ale jakoś Dolinę Kościeliską chociaż. Raz się żyje ponoć. Dobra, można jechać. Co prawda połowa kwietnia, śnieg jeszcze wszędzie leży i pogoda może nie jest wybitna, ale praktycznie nie ma ludzi, więc jednak patent z przyjazdem przed majówką się sprawdził. Jestem cholernie leniwa z natury. Kiedyś kiepska prognoza pogody wystarczyła, bym została w łóżku na cały dzień. Albo tydzień. Teraz staram się robić rzeczy w mniej optymalnych warunkach. Może i nie ma widoku na rysy, ale jest świeże powietrze, trochę ruchu. Zresztą alternatywą było siedzenie w aucie. Spacer zaliczony. Na szczęście nie padało. Znalazłam już miejsce na noc. Z 2 km od Doliny Kościeliskiej. I proszę bardzo, widok. Są górki,
Jest mnóstwo małych chatek do wynajęcia, ale jako że jest przed sezonem, to nikogo tu nie ma na tej drodze. Coś pokropuję, ale nie mogę zmarnować takiej okazji. Trzeba będzie odpalić to ognicho. Dobrze, że mam znaleźną zapalniczkę, bo się w sumie nie przygotowałam. Zobaczymy, na ile moje lata w harcerstwie się przydały. Możliwe, że wszystko jest wilgotne. Nie wiadomo, czy będzie sukces. Mam nadzieję, że mój były drużynowy tego nie będzie oglądał. Nie pamiętam, kiedy ostatnio musiałam rozpalać samo ognisko. Mam nadzieję, że nikt na to nie sikał. Coś tam się tli. Dobra, już się wkurzyłam, miałam to olać, ale postanowiłam, że będzie wstyd, więc spróbuję jeszcze ostatni raz zgodnie. Ten joint to nie mój, jakby ktoś pytał. Zgodnie ze sztuką ułożyłam stożek. Ja nigdy nie mam cierpliwości do tego, żeby robić jak należy. Zawsze sobie wmawiam, że wystarczy po prostu 1-2 kijki i będzie dobrze. Za każdym razem okazuje się, że trzeba robić porządnie. Chciałabym powiedzieć, że jest progres, ale boję się wykrakać. O kur... mamy to. O! Dobra, teraz tego nie spieprzyć. O, no i wykrakałam. Jecha! Kurde! Jak jazda na rowerze! Zachwycona robię. Close your eyes, hear the voice within calling. Nie wiem, na ile to widać, ale w sumie niewiele widać, bo pogoda jest do dupy. Usiadłabym gdzieś w kawiarni, podziergałabym, może byłoby gdzie telefon podładować, bo kończy mi się powerbank. Pić kawę i dziergać. Dzisiaj jest taka pogoda. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Miejscowa na dzisiaj. A wcale nie. Nie działał mi internet, więc musiałam się przenieść, ale to za chwilę. W sezonie, czyli jeszcze prawdopodobnie nie teraz, tamten zamek jest podświetlany i widziałam zdjęcia. Dojechane są. Kupiłam sobie drobną przekąskę w Zakopanem. Zobaczymy. Nagle będzie mi śmierdzieć oscypem w aucie przez najbliższe dni. Zobaczymy, czy jest jakakolwiek nadzieja na sukces tutaj. Niestety ten palnik mi nie dociska. I żurawinka oczywiście. Jaka się śmiera. Może kupiłam z czosnkiem niedźwiedzim. Ale czy robi różnicę? Byłam w lesie sikać, się zgubiłam. Without my love for the ocean, I would be long gone by now. It's some kind of devotion that brings me down.
miejscówka na dzisiaj to taki duży parking leśny z siłownią, z wiatami i bardzo popularna miejscowa. I odkąd tu jestem, sobie dziergałam, poszłam na spacer po lesie. Bardzo dużo osób biega. I mam ze sobą rzeczy do biegania. W sumie nie podejrzewałam, że do tego dojdzie. Oficjalnie ogłaszam wielki powrót od maratonu do zera. Zupełny brak kondycji. Przebiegłam 3 km, ale mam kilometr do parkingu, więc chyba muszę go dobiec. Tyle, ile trzeba wysiłku włożyć, żeby być fit, mieć kondycję regularnie. To jest jakiś absurd. To, że ja po roku przebiegłam maraton, a teraz nie jestem w stanie zrobić 5 km. Oczywiście sama nie słucham swojej głównej porady po maratonie, czyli że wystarczy biegać wolniej. Ale póki co duma mi nie pozwala. Wreszcie piątek. Dzisiaj zaczynamy imprezę Weekend w lesie. A że prawie po drodze był Sandomierz, to robię mały sidequest. Parking pod kościołem. Idę zwiedzać. Lepszej pogody na weekend w lesie nie mogłam sobie wymarzyć. I w Sandomierzu pozwolę sobie zakończyć ten film. Czekał na mnie fantastyczny weekend pełen wrażeń, ale szczegóły zachowam dla siebie. Później 2 dni w drodze powrotnej bez większych atrakcji, ale z dużym uśmiechem na ustach. Piękny to był tydzień.